To był mój pierwszy i najpewniej ostatni Pixel Heaven. Ostatni pewnie nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich. Niestety, jeśli okaże się, że jeden element zawodzi, no to wszystko rozpada się jak domek z kart. Ale po kolei. Ruszyłem na Pixela w dobrym humorze. Miałem niedaleko, bo do ławki można śmignąć w 1,5 godziny. Gorzej miał Bart, bo z Opola no jednak kawałek miał. Zabrałem ze sobą najnowszy sprzęt audiowizyjny, aby móc wam przygotować relacje. Przybyłem na miejsce około 11. Na luzaczku wszedłem sobie na Pixela, wziąłem wejściówkę, a ponieważ parking był dość dobrze ukryty, postanowiłem wyjść i pokierować Barta na odpowiednie miejsce. I to był pierwszy, niezwykle poważny błąd. Chęć odwiedzenia oldschoolowego Pixela towarzyszyła mi od dłuższego czasu. Niewiele myśląc ustaliliśmy z Krzychem ogólne co i jak wypadł, zapakowałem do auta trochę sprzętu i ruszyłem w drogę. Warszawskie Aleje Jerozolimskie konsekwentnie opóźniły mój przyjazd, witając mnie memicznymi już korkami. Jednak po dojechaniu na miejsce przywitał mnie energik wcielający się w parkingowego i nie będę ukrywał, niewiele rozumiałem z jego tłumaczenia i machania rękami. Jednak fakt, że stał przed sporym, kilkupiętrowym parkingiem podpowiadał mi, że chce, żebym swojego wysłużonego Fordeona zaparkował właśnie w tym miejscu. Wracając na Pixela jakieś 30 minut później zaskoczyła nas potężna kolejka. Dziesiątki, jeśli nie setki osób czekały przy parkanie w pełnym słońcu na możliwość wejścia do środka, bo impreza nie została zgłoszona jako impreza masowa. Konsekwencją było to, że na terenie obiektu, jak i w samym baraczku mogła być ściśle określona ilość osób. Czyli jeśli wyszły z Pixela 2 osoby, no to 2 nowe mogły wejść. Jak się domyślacie, rano wszyscy weszli i niewielu miało cel zaraz wyjść, więc my czekaliśmy w kolejce dokładnie 3 godziny 15 minut, a grzanie czachy słońcem pozwalało rozwijać twórcze rozmowy. 2010 No tak, nie, i był. Tak, ale przez wiele lat Piraci z Karaibów w wersji porno byli najdrożsi porno. Były jakieś 2 próby chyba, nawet jakaś pobicia tego kasowego. Szkoliła jakaś babka, że miała być pierwszą gwiazdą porno w kosmosie i znaczy ona faktycznie tak. Przecież to Łysy z Brazers chyba zbierał pieniądze na to, żeby zrobić porno w kosmosie. Tak, być może. I to w końcu wszystko padło, to się nie udało, natomiast był jakiś 3-częściowy w latach 80. Też w kosmosie? Chyba. Czy I tam była jedna 2-sekundowa scena, którą nakręcili w tym samolocie. No tak, że masz pikowanie w dół i masz stanie wysokości. Tak. No i to była scena, która trwała 2 sekundy, jak tam i musieli to jakoś... Tamara, co ty o tym sądzisz? Musieli to jakoś... To jest dobra reakcja. Co sądzisz o tym temacie? Musieli to jakoś przymierzyć, bo chodziło o tym, żeby za przeproszenie wtedy jak on jest żeby jak on pikował w dół, to żeby aktor też pikował w nią, aktorkę. Nie, żeby wtedy była, że tak powiem, penetracja. Bo chcieli mieć scenę chyba tak. Ejakulatów w stanie nieważkości. Tak. Okej. Znajdujący się po drugiej stronie ulicy Targ i sklep z połem idealnie wpasowywały się w staroszkolny klimat. Nasze dziecięce umysły cofnęły się do lat młodości, kiedy stanie w kolejkach i integrowanie się z obcymi było normą. Brakowało tylko konsumpcji najlepszych napojów wyskokowych z najniższej półki. Niestety nasze stetryczałe ciała, nadgryzione zębem czasu, nie radziły sobie najlepiej i nie byliśmy tutaj w odosobnieniu. Niektórzy próbowali nawet szemranych interesów z ochroną obiektu. Musieliśmy jednak dotrwać do wejścia. Kierowniku, może wejścióweczkę? No bo tutaj jest handel, wiesz, przez kraty, to jest prawie jak w więzieniu. Dobra. Radość Pixel Heaven stanie w kolejce. Świetnie. 1000 osób w środku, nikt więcej nie wejdzie. Nikt. No znaczy my może kiedyś w końcu tak, ale to poczekamy troszkę. Może grilla jakiego rozpalimy? Ja ci mówiłem, pizzkę zamówimy, to jak będziemy w połowie kolejki, to dojedzie. Limity. I na przykład dosyć takim limitem, który możecie odczuć jest to, że piwa nie dostaniecie polanego z 0,5 butelki do 0,5, tylko musicie mieć 2 kubeczki, bo mają kubeczki 0,3 tylko, albo 0,4. Także dostaniesz jedną laną butelkę, nie? Piwa w butelce dostaniesz 2 kubeczki. Nie, ale początek Pixela w środku już w baraczku był...
No cóż. Wreszcie dotarliśmy na Pixel Heaven. Kolejka była potworna. Tylko 3 godziny. Tak, czekaliśmy 3 godziny, ale miejmy nadzieję, że było warto. Wiesz co, biorąc pod uwagę ile to jest gratów, staroci i żelastwa, którego będziemy mogli użyć albo wykorzystać, myślę, że, no nie wiem, zobaczymy, albo warto, albo nie warto, ale liczymy, że będzie warto. No dobra, mamy tutaj pierwszy w brzegu sklep Retrograty, który zajmuje się właśnie sprzedażą detaliczną różnego rodzaju sprzętów, na przykład Pato Dreamcasta. Jeszcze raz, ale ten sklep jest tam, oni nas poznają. Musimy coś wykminić. Ty, czekaj, ja mam wąsy. Ja mam wąsy. To będziesz miał brwi. Wina oczywiście była po stronie Barta, ale na domiar złego scenę wejścia do baraczku musieliśmy powtórzyć, ale byliśmy na to przygotowani. Powtórzenie nagrania wiązało się z przejściem obok wystawców, których sprzęt, jak się dowiedziałem, ja zniszczyłem. Potrzebowaliśmy więc kamuflażu. Energik posiadał wieloletnie doświadczenie w tym temacie, nie miałem więc podstaw, żeby mu nie zaufać. Ja nie wiem, czy one nie są do góry nogami. Dobra, Wystarczy, jest okej, jest okej. dobra. Jesteśmy ponownie na Pixel Heaven. W zasadzie to pierwszy raz. Kolejka Pierwszy była raz. koszmarna. 3 godziny czekania w końcu. Dużo fajnych rzeczy. Old school, starocie, Tak. to co stare boomerskie fajnych miśki lubią rzeczy. najbardziej. Między innymi dużo fajnych retro-klamotów. Bardzo Dużo dużo. się dzieje. Dużo się dzieje, ale powiem Ci, stanowisko bardzo fajne. Tak. Ja myślę, że Ty w ogóle byłbyś zainteresowany tymi rzeczami, bo sprzęt, który tu widzimy, Ty również masz w domu. No tak. Dużo fajnych rzeczy. Dużo naprawdę. fajnych rzeczy. W ogarnięciu tej niecodziennej sytuacji odpaliliśmy nasz najnowszy sprzęt audiowizyjny i wyglądając niczym nawalony wujaszek z wesela ruszyliśmy filmować te wszystkie wspaniałości, które Pixel miał do zaoferowania. Karta graficzna W. W sumie to akcelerator graficzny. Dużo dziwnych wzorów na cholera wie co to jest, firany, na pewno sataniści. Ewentualnie roza Dobre rzeczy. Powiedz mi, mój drogi, czy boisz się roku 2000 i pluskwy milenijnej? Nie aż tak bardzo. A czy zabezpieczałeś się w jakiś sposób? Czy nie boisz się, że twój sprzęt może wybuchnąć, spalić się, cokolwiek? Znaczy słyszałem o takich wirusach, które mroziły komputery jeszcze całkiem niedawno, bo w 95. To był dobry rok. Tak, tak. A w 96 był ten Czarnobyl, prawda? W 86. Wiem, bo się Ale wtedy nie, urodziłem. później, 10 lat później był ten wirus Czarnobyl. A, no to tak. Tak, i on właśnie w rocznicę wybuchu Czarnobyla on mroził wszystkie komputery. Czyli co, generalnie w miarę pewnie myślisz, że 2000 się zacznie dla nas. Nie będzie wybuchu, komputery nie staną, świat nie ulegnie zagładzie. Taką mam nadzieję, a tym bardziej, że w 2002, czyli za 2 lata,
planuję wybrać się do Stanów Zjednoczonych i zwiedzić World Trade Center. Mam nadzieję, że doczekam. Trzymam kciuki w takim razie. Dzięki. Oczywiście, gdy tylko na scenę wchodził Tekken, Barta wsysało i musiał pokazać swoją wyższość nad wszystkimi, przegrywając seromotnie pojedynki z kim się da. Dopiero po mojej ingerencji i namówieniu, aby ktoś mu się podłożył, Bart zaczął wygrywać i bardzo się z tego ucieszył. Energik, będąc gwiazdą wielkiego formatu, większość czasu spędzał na rozmowie z fanami i pozowaniu do sweet selfiaczków. Ja, będąc nikim, skupiłem się na wciskaniu w Tekkena. Zastanawiało mnie tylko, czemu co chwilę Krzysiek mówi coś na ucho do ludzi, z którymi grałem. Nie było to jednak ważne. Ważna była wygrana i napinanie nerdowskich mózgów, nawet gdy Tekken działał na jednym stanowisku w 30 klatkach. Paweł to jest najbardziej polska postać. Ja chciałbym, żeby Paweł miał taką żonobijkę polską, wiesz. Jeszcze do tego ślady po kiełbasie, po musztardzie i oblany żywcem. Dlaczego mówicie, że w Polsce? No bo on tak typowo, taka polska. Fryzurę ma tego, Rutkowskiego. Flagę ma amerykańską, to z Polski. Ale fryzura Rutkowskiego, więc no, polskie korzenie. Rutkowski pojechał do Stanów, tam sobie cudzołożył i tak powstał Paul Phoenix. Przegrałeś. Tak, wygrał. Starczy? Jest silny, a jest silny, bo jest silny i jest mocny. Ale nie możesz się tak podkładać, to będzie widać. Znaczy ja przez pół walki nie patrzyłem na ekran. On nie umie grać. Ale spoko. Udało nam się też przygotować kilka ciekawych wywiadów, na przykład z Łysym ze Star Treka, którego zgarnęliśmy jeszcze przed wejściem do baraczku. Leci? Czekaj, ja schowam butelkę do tylnej kieszeni, żebym ze śmieciem nie stał. Cześć, witam was Energik. I Bart. Jesteśmy aktualnie, a ty kim jesteś? Właśnie. Piotr Wasiak-Jako. Oczywiście żartujemy. Piotr jest największym fanem Star Treka w Polsce. Tak. Potem o tym porozmawiamy jeszcze. Natomiast jesteśmy aktualnie w fantastycznym miejscu, w kolejce do Pixel Heaven, która jeszcze troszkę Sięga trochę w lewo, myślę, że sięga jeszcze trochę w prawo. Jeszcze 2 godziny sobie postoimy, ale i tak jest sympatycznie. Piotrku, powiedz, kiedy ostatni raz stałeś w takiej kolejce? Kiedy trzeba było na bazarze Różyckiego kupić kurczaka żywego. A powiedz- Ale to były lata 80. A powiedz, czego oczekujesz od tej kolejki? Od kolejki to niczego nie oczekuję, ale chciałbym, żeby to było jakieś zadaszenie. No bo Zadaszenie. Łysą... Tak. A powiedz mi może inaczej, skoro... Ja chętnie. Super. Pożyczę. Powiedz mi, gdybyś miał porównać tą kolejkę do innych kolejek w swoim życiu, to jak ona wypada? nie wypada, bo stoi. W takim razie, jak ci stoi ta kolejka? Ze znajomymi się stoi bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy w takim razie. Mamy nadzieję, że dzisiaj akurat nam się uda wejść. Piotrku, powiedz, bo twój kanał o Star Bo podobno byłeś wczoraj, bo podobno wszedłeś wczoraj. Dementuję te plotki. Twój kanał o Star Treku, powiedz, co sądzisz o nowych odcinkach Star Treka? Star Treka? Wiesz co, bardzo fajne, trochę plastikowe, takie tam... To już nie jest to samo sci-fi, co było kiedyś. A powiedz, dlaczego jesteś takim wielkim przeciwnikiem Gwiezdnych Wojen? Wiesz co, dlatego, że to... No bo Lucas się sprzedał, nie? I to już w momencie, jak się sprzedał, to już... Chcesz coś już powiedzieć? nie było to samo. Chcesz coś powiedzieć do tych ludzi, co oglądają te badziewia na YouTubie z Gwiezdnych Wojen? No ja w ogóle nie wiem, kto to robi. Nie znam tego typa, który oglądajcie robi te rzeczy o Gwiezdnych Wojnach. To może ja zadam ci takie pytanie pogłębiające do tego wszystkiego. Pomyłka, jak tak można długo to robić? I ja się tutaj, powiem ci, z tobą w ogóle strasznie zgadzam, ale zastanawiam się, co masz do powiedzenia odnośnie bardzo głośnego od kilku odcinków, tak to nazwijmy, części tych nowych Gwiezdnych Wojen, które zakładam, ale popraw mnie, jeżeli się mylę, no zakładam, że nie podobają ci się. Uważasz raczej, że przesuwamy się w drugą stronę. Zakładam, że uważasz, wyszły. że są to dość śmieciowe części, ale bardzo głośno się mówi o Mary Sue w nowych Gwiezdnych Wojnach. I to dość mocno, czyli postać kobieca, która jest najlepsza we wszystkim, lepsza typowo standardowo od mężczyzny, tylko po to, żeby być. Brak ułomności, brak pokonywania przeciwności losu, taka klasyka, prawda, Mary Sue. Co o tym sądzisz? Czy faktycznie zgadzasz się z taką opinią? A czy ty w ogóle oglądałeś Gwiezdne Wojny? Postać o imieniu i nazwisku Mary Sue tam w ogóle nie gra. Czyli nie jesteś zaznajomiony z opinią Mary Sue? No bo ja nie widziałem tych najnowszych Gwiezdnych Wojen. To Jesteś tam nie wiem, czy tam szczęśliwszym jakaś człowiekiem. Mary Sue gra, no. Krzysiek chciał też zrobić wywiad z ludźmi ze stoiska Kobi, ale jak zwykle musiał sprawę spieprzyć. Dałem mu więc wolną rękę, żeby samemu zająć się tym, co w moim mniemaniu dawało dużo większą radochę.
zabawą klockami. Siemanko, jest ze mną Ignacy, który jest na stoisku Kobi. Powiedz, czym się charakteryzują klocki Kobi? Klocki Kobi to jest polska firma produkująca klocki w Mielcu, klocki modelarskie. O kurde, To, co na pewno dopisało, to fantastyczni ludzie, których na Pixel Heaven udało nam się poznać. Miło było pogadać w duchu retro o tym, co ich trapi w aktualnych czasach. Oczywiście nie zabrakło też indyczych gier, w które nie omieszkaliśmy zagrać. Mamy już amunicję. O! Nagrywaj, nagrywaj. Nie mogło być inaczej, popsułem grę, jak zwykle. Już? Jesteś psujem? Niedługo mi to zajęło. No, ale jestem z tego znany, ja każdą grę popsuję, także to była... trzeba ją włączyć. Dać zabawkę, wszystko zepsuje. Powiedzcie, jak wam się podoba? Jest nawet okej, choćby nie bez wad. Jest dobrze. Trochę stania w kolejce było. Trochę trudniej było wejść. Dokładnie, ale jak na początek. Ale jak się wchodzi, jest dobrze. Czyli tak 3 na 10? Takie 3,5, 4? 3,5 na 10. No dałbym 4+. Okej. Ja dam piątkę, bo to świetne fast foody są. Przynajmniej żarcie jest. A powiedzcie, ile czekaliście w kolejce? No ja akurat nie czekałem, bo ja byłem dosłownie z samego rana. Aha, Półtorej godziny. 1,5 godziny. No, Dość szybko, więc mistrzowie, tacy jak ja, czekali 3,15. mieliście pizzę w kolejce? Również dzięki potężnym umiejętnościom Barta w pilotowaniu drona udało nam się nagrać kilka zapierających dech w piersiach pięknych scen. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mów nic, stary. Odebrało mi mowę. Ramen. Mięso czy wege? No tak na ładnie. Mięsne też? Mięsne ramen. Mięso ramen. Najlepszy ramen to z mięsem ramen jest. Jak cię zawołać? Jak mnie zawołać? No, proszę na imię. A, Galera. Krzysiek. Po Ksyje, po galera. Można mnie wołać admirale floty gwiezdnej. O, to też jest dobre. Ziom, już przestań latać, już się teraz nie nauczysz latać tym dronem. Kurna stary, jak mi bebechy rozwaliło chyba po tym ramenie. No. Jeszcze upadł mi parasol w kiblu. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.